Cześć! W tym filmie udamy się do Parku Narodowego Khao Sok. Spędzimy noc w tajskim pociągu sypialnym. Odwiedzimy targ, przez który przejeżdża pociąg, do którego wsiądziemy i pojedziemy nim do Bangkoku. A tam wskoczymy do basenu na 15. piętrze i spotkamy w parku takiego jaszczura. Zapraszam! Jest 10. dzień naszej tajskiej podróży. Naszą drugą i zarazem ostatnią filmową relację zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy pierwszą, czyli na dworcu autobusowym w Krabi. Wsiadamy do busa, który zawiezie nas do Parku Narodowego Khao Sok w cenie 280 batów od osoby. Skuter, którym podróżowaliśmy do tej pory, właściciel wypożyczalni odebrał od nas również tutaj, bo tak się z nim umówiliśmy już wcześniej i bez dodatkowych opłat. Gdy bierze się skuter na dłużej, to oprócz niższej ceny można też się dogadać na takie właśnie udogodnienia. Znacząco usprawniło nam to przesiadkę na busa. Dla tych, którzy nie widzieli pierwszej części filmu, polecam zacząć od niej, żeby mieć spójną całość. Tak w skrócie, przylecieliśmy do Tajlandii 7 lutego, wypożyczyliśmy skuter, którym zrobiliśmy w sumie 510 km, pokonując piękne drogi i odwiedzając niesamowite miejsca, do których musieliśmy też popłynąć lub dojść pieszo. Były także jaskinie i snurkowanie. Dziś jest 17 lutego. Naszym celem ostatecznym jest Bangkok, do którego dotarcie okaże się dość skomplikowane, bo po drodze chcemy doświadczyć podróżowania różnymi środkami transportu i odwiedzić kilka wyjątkowych miejsc. Pierwsze z nich przed nami, ale jeszcze nie do końca wiemy, jak się tam dostaniemy. Wiemy tylko, że bus, w którym właśnie siedzimy, jedzie po prostu gdzieś tam. W pewnym momencie musieliśmy wysiąść, bo jednak nie jechał dokładnie tam, gdzie mamy nocleg. Nie mamy nagrania, bo działo się to szybko, ale pokażę na Street View. Tu wysiedliśmy na spontanie i poszliśmy do tamtych zabudowań, zapytać, czym możemy stąd pojechać w tamtą stronę. Tajka siedząca za biurkiem w składzie budowlanym zaprowadziła nas do swojego brata, który właśnie ruszał w odpowiadającym nam kierunku i zabrał nas swoim starym pick-upem. Nic za to nie chciał, ale i tak zostawiliśmy mu w podziękowaniu 100 batów. Wprawdzie było to raptem 12 km, ale bardzo ułatwiło nam sprawę, bo tu już było więcej zabudowań, coś się działo i udało nam się ogarnąć taksówkę, która zawiozła nas do zabukowanego wcześniej noclegu. Bardzo ładny obiekt, położony niedaleko jeziora w Parku Narodowym Khao Sok. Obiekt musiał powstać niedawno, bo wszystko wygląda jak nowe. Również te bambusowe domki, w jednym z nich będziemy dziś nocować. Naprawdę rewelacyjne miejsce. Są piłkarzyki, przestrzeń do chillowania z darmową kawą przez cały dzień. A tak wyglądają łazienki. Oczywiście ciepła woda pod dostatkiem, a w domku standard noclegowy można powiedzieć utrzymany, bo jest klimatyzacja. Mimo że ściany są z bambusa i nie idealnie szczelne, to prąd i klimę mamy. No kurczę, bambusowy luksus! Jeszcze szybki rzut dronowym okiem z góry. No, okolica jest przepiękna. Odpoczęliśmy i ruszamy na spacer wokół komina. Hello! Idąc w stronę zachodzącego słońca, doszliśmy do przepięknie zawieszonego nad doliną rzeki wąskiego mostu. Dziś jest nasz 11. dzień w Tajlandii. Wstaliśmy o 7, żeby wypłynąć na jezioro Cheolan Lake, czyli główną atrakcję parku Khao Sok. Do przystani musimy czymś dojechać. Wczoraj późnym wieczorem sprawy tak się potoczyły, że na spontanie wypożyczyliśmy skuter na jedną dobę. Tym razem to maleńka Yamaha Fino o pojemności 115 cm3. Historia z tym skuterem jest taka.
Wczoraj, gdy wróciliśmy po zmroku, zapytaliśmy obsługę naszego obiektu, jak możemy z samego rana dostać się do przystani. Zaoferowali nam możliwość zamówienia taksówki lub tuk-tuka, ale że tutejsi kierowcy mają monopol i wiedzą, że turystów stać, to życzą sobie za kurs w jedną stronę 300 batów. Za odcinek niespełna 5 km. Zapytaliśmy zatem, czy jest u nich możliwość wypożyczenia skutera. Okazuje się, że mają kilka sztuk na wynajem, jednak są one obecnie niedostępne. Ale pani z obsługi powiedziała, że zadzwoni jeszcze do jakiejś tam swojej koleżanki. Okazało się, że ma ona jeden wolny skuter. Mówimy okej, bierzemy i pytamy, gdzie możemy go odebrać. Na to Tajka z obsługi siada na swój stary skuterek, klepie dłonią po tylnym siedzeniu, dając mi do zrozumienia, że mam wsiadać i ruszamy. Pokonujemy w ten sposób kilka kilometrów przez ciemny las i dojeżdżamy do jej koleżanki, gdzie na szybkości podpisuje umowę wynajmu. I w ten oto sposób za 300 batów mamy skuter na dobę, gdzie przypominam, za tą samą kwotę mieliśmy kurs taksówką w jedną stronę, a tu mamy skuter, którym obrócimy w obydwie i później jeszcze wykorzystamy go, żeby przejechać się po okolicy. A oto i rzeczone jezioro. Jak widać po potężnych zaporach, jest to sztuczny zbiornik wody. Wygląda na ogromny, prawda? To wyobraźcie sobie, że widzicie teraz zaledwie kilka procent jego całkowitej powierzchni, która wynosi 185 km². Dla porównania największe jezioro Polski, Śniardwy, ma tylko 113 km². Głębokość tajskiego jeziora też jest imponująca, bo maksymalne wartości sięgają tu 90 metrów. Zaraz ruszamy w rejs. Taką typową, komercyjną wycieczkę oferowano nam w cenie 900 batów od osoby, gdzie płynie się w grupie nawet 10 osób. Ale wystarczyło przejście po przystani i szybko znaleźliśmy Taja, który zabierze nas za 2000 batów za całą łódź. Równie szybko znaleźliśmy jeszcze dwójkę chętnych, bardzo sympatyczną parę z Francji i w ten oto sposób robimy taki sam program wycieczki, płacąc prawie połowę mniej, bo po 500 batów od osoby. A dodatkowo wynegocjowaliśmy dłuższy czas pobytu w miejscu, do którego właśnie płyniemy. Także same zalety, taniej i w kameralnej atmosferze. Jako że jest to park narodowy, to trzeba też ponieść koszt wstępu na jego teren w wysokości 200 batów od osoby. Opłatę tę uiszcza się na przystani. Jeśli oglądaliście pierwszą część naszej filmowej relacji, to wiecie już, że większość parków narodowych Tajlandii pobiera od turystów taką należność. Dopływamy do miejsca, gdzie znajduje się przystań i noclegi. Dla tych, którzy chcieliby spędzić noc na jeziorze, przygotowane są specjalne domki na wodzie. A tak wyglądała nasza trasa rejsu. Będziemy mieli teraz godzinę przerwy, a później wracamy. Takich pływających miejsc noclegowych jest na tym jeziorze kilka i różnią się też standardem. Te tutaj to dość proste i spartańskie, a prąd dla całego tego kompleksu wytwarzany jest z generatora, który wieczorem jest wyłączany aż do godzin porannych. Są też inne obiekty, bardziej wypasione, ale wiadomo, w parze z luksusem idzie też odpowiednia cena. W tutejszych toaletach jest nawet instrukcja, jak z nich korzystać. Człowiek uczy się całe życie. Jako że jest to teren Parku Narodowego, obowiązuje tu całkowity zakaz latania dronami. Ale namierzyłem najważniejszego szeryfa tego miejsca, który wszystko tu ogarnia i po prostu zapytałem wprost, czy mogę zrobić krótki lot dronem. Gość chwilę pomyślał i odparł. Dron? Okej. Jak już mówiłem wcześniej, jezioro jest sztucznie utworzone. Zapora Raja Prabha, co oznacza Światło Królestwa, otrzymała swoją nazwę w 1987 roku od króla podczas ceremonii otwarcia z okazji jego 60. urodzin. Całe to przedsięwzięcie rozpoczęło się w 1982 roku. Projekt zakładał przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej. W efekcie 3 potężne turbiny generują łączną moc 240 MW.
czyli niewiele więcej jak największa zapora wodna w Rumunii na jeziorze Vidraru, którą pokazywałem w tym filmie, który ma już ponad 120 000 wyświetleń, więc przy okazji polecam. Ale wracając do Tajlandii, kolejnymi ważnymi aspektami projektu była również ochrona przeciwpowodziowa, nawadnianie i rybołówstwo. Jezioro też przyciąga co roku ponad 70 000 turystów. Aby zalać tak duży obszar, przesiedlono 385 rodzin. Gorzej ze zwierzętami, wiele z nich nie przeżyło. Podczas zalewania doliny te wdrapywały się na szczyty i wkrótce zostały tam uwięzione przez otaczającą wodę. Władze podjęły karkołomne próby ich ratowania łodziami, a także helikopterami. W ciągu 18 miesięcy uratowano ponad 1300 zwierząt. Ale ile zginęło, nie znalazłem informacji. Wracając nad jeziora, nie mogliśmy sobie odmówić przejazdu skuterem po tym fajnym moście, na którym byliśmy wczoraj. Przy okazji posłuchajcie, jak tu hałasują cykady. Takich odgłosów, i to nawet o większym natężeniu, nasłuchaliśmy się już trochę na wyspach. A dziś jest ostatni dzień, kiedy je słyszymy, bo po śniadaniu ruszamy w stronę miejskiego zgiełku. Po prostu bajka te urokliwe leśne dróżki. Będzie nam tego brakowało. Teraz, gdy mamy porównanie pomiędzy tym skuterem a poprzednim, czyli pojemność 115 kontra 150 cm3, to mogę powiedzieć, że jest różnica spora. Zarówno w mocy, jak i w wielkości tych pojazdów. Pomijam to, że 150 bez problemu rozbuja się do ponad setki, bo to na skuter, w którym jeździ się tu w klapkach, i tak za szybko. Ale lepsze przyspieszenie to już się docenia, bo korzysta się z niego regularnie, czy to włączając się do ruchu, czy wyprzedzając. Większa moc też przyda się przy stromych podjazdach. Ponadto 150 oferuje znacznie więcej miejsca, jest wygodniejsza, ma również pojemniejszy schowek pod siedzeniem. Jeśli ktoś ma już jakąś wprawę w jeździe skuterem, to zdecydowanie polecam ten większy, zwłaszcza gdy podróżować będziecie w dwie osoby. Jemy późne śniadanie, które jest rewelacyjne. Mamy je w cenie noclegu wraz z dowolnym napojem z karty, a całość kosztowała nas zaledwie 1050 batów za naszą dwójkę. Po śniadaniu zrobiliśmy sobie 2-godzinną siestę i z naszymi plecakami ruszyliśmy ku nowej przygodzie. A teraz najlepsze. Właśnie rozpoczęła się nasza podróż do hotelu w Bangkoku, którą odbędziemy 8 różnymi pojazdami. Począwszy od skutera, którym teraz jedziemy, za chwilę przesiądziemy się do busa, później na pociąg sypialny, następnie na autobus, później znowu na pociąg, następnie prom, ponownie pociąg i ostatecznie na autobus miejski w Bangkoku. I nie, naszym celem nie jest skomplikować sobie tą podróż jak tylko się da. Po prostu tak wychodzi, a główną przyczyną części przesiadek jest nasza chęć odwiedzenia słynnego Meklong Railway Market w prowincji Samut Samkram, jeśli dobrze to wymawiam, czyli placu targowego, przez środek którego przejeżdża pociąg. Oddaliśmy skuter, zrobiliśmy nim w sumie jakieś 25, może 30 km. Pani nie chciała żadnej dopłaty za zużyte paliwo. Przy okazji ogarnęła nam busa, którym właśnie jedziemy do Surat Thani. To ogarnięcie transportu wyglądało tak.
Zapytaliśmy, skąd odjeżdżają tu busy. Pani zapytała o kierunek i zadzwoniła do kierowcy. Za 15 minut bus podjechał i nas zabrał w cenie 250 batów od osoby. Takie coś w Tajlandii to normalka. Jest to wygodne, bo nie musisz za wiele chodzić, ale gdy już jedziesz takim busem, to z pozoru krótka trasa się dłuży, bo co jakiś czas kierowca gdzieś odbija z głównej drogi i kogoś zabiera. Raz nawet zatrzymał się i poszedł na drugą stronę ulicy załatwiać jakieś tam swoje sprawy, a busa zostawił z włączonym silnikiem, żeby klima chodziła. Tu nie mają z tym problemu, nikt nie martwi się o kradzieże i tym podobne. Jak już mówiłem w poprzednim materiale, pod tym względem można czuć się tu bardzo bezpiecznie. No i dotarliśmy na dworzec. Stali widzowie wiedzą, że uwielbiam pociągi. Motyw kolejowy pojawiał się już w moich filmach. Będąc w Tajlandii nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności. A taką kolej uwielbiam najbardziej. Potężną, brudną i śmierdzącą mieszanką smaru ze spalinami. Dla mnie oczywiście jest to cudowny zapach. Nie wierzcie tym marketingowym farmazonom z flakoników perfum, że cynamon z nutą pomarańczy to zapach silnego i niezależnego mężczyzny. Naszego pociągu jeszcze nie ma. Planowany odjazd to 22:50. Mamy więc sporo czasu, bo obecnie jest 16:40. Idziemy zatem zwiedzać miasto. Później udajemy się na kolację do lokalu obok dworca, gdzie spędzamy kilka godzin. Jedzenie w Tajlandii nigdzie nie zawodzi, tu również jest pysznie. I w końcu przyjeżdża nasz pociąg, bez żadnego opóźnienia, a nie jest to jego stacja początkowa. Bilety w drugiej klasie wagonu sypialnego kupiliśmy 3 tygodnie wcześniej jeszcze z Polski i wyszły nas po 767 batów od osoby. Zakupu dokonaliśmy przez popularny serwis 12go.com, gdzie można znaleźć połączenia różnymi środkami transportu. Pytaliśmy z ciekawości dziś w kasie na dworcu, to pani powiedziała, że opcje sypialne dawno już wyprzedane, więc dobrze zrobiliśmy. Były jedynie miejsca siedzące w trzeciej klasie bez klimatyzacji, która wygląda tak. W cenie około 25 zł od osoby. Tajski pociąg sypialny to na pewno ciekawe doświadczenie, ale też dobre wykorzystanie nocy, bo w czasie, gdy będziemy smacznie spali, przeniesiemy się o około 550 km na północ. No i w sumie też oszczędność finansowa, bo w ramach przejazdu mamy przecież nocleg. Każdy pasażer dostaje świeżą pościel, do której nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Kupiliśmy bilety na dolne łóżka. Jest też opcja wybrania tych na górze. Są one trochę tańsze, ale poza oczywistym gorszym dostępem, bo trzeba wychodzić po drabince, to są również trochę węższe i bez dostępu do okna. Później, gdy już nastanie dzień, to i tak bez znaczenia, bo łóżka te są składane i wagon zamienia się w zwyczajny z miejscami siedzącymi. Zresztą zobaczycie sami. Ogólnie wagon, w którym jechaliśmy, to nie jest może taki standard jak u nas, widać, że jest to trochę starszy tabor. O czymś takim jak USB to można pomarzyć, gniazdek elektrycznych jest może 4 czy 5 sztuk na cały wagon. Ale spało nam się naprawdę dobrze, temperatura w nocy też była ok. Choć przyznam, że długość łóżka jak dla mnie, który ma około 1,90 m, to była taka na styk przy wyprostowanych nogach. Poranek w pociągu zaczynam nie od kawy, a od tajskiego czerwonego byka. Tego oryginalnego, który jest archetypem znanego na całym świecie napoju Red Bull. Nie każdy o tym wie, ale to rodowity Taj stworzył ten produkt, nazwę i logo. A oto oryginalna nazwa. Można ją tłumaczyć jako czerwony byk albo dosadniej czerwony bawół, bo to przedstawia logo, 2 szarżujące na siebie dzikie bawoły azjatyckie. Napój ten został wprowadzony w Tajlandii w 1976 roku przez, jako w cudzysłowie, energy drink dla tajskich robotników wiejskich. Przenieśmy się teraz do roku 1982. Tajlandię odwiedza Austriak i poznaje tajskiego przedsiębiorcę. Jest pod wrażeniem jego napoju po tym, jak pomógł mu on zwalczyć zmęczenie spowodowane jetlagiem. Wtedy rodzi się w głowie pomysł wprowadzenia tego produktu do Europy. 2 lata później obydwaj panowie wykładają po $500 000 i zakładają spółkę o nazwie Red Bull,
która w 1987 roku wypuszcza znany dziś na całym świecie produkt, ale dostosowany do rynku europejskiego, czyli angielska nazwa z nieco zmodyfikowaną szatą graficzną i składem. Warto wiedzieć, że wspomniany Austriak, gdy odwiedził Tajlandię w 1982 roku, pracował dla niemieckiej firmy jako dyrektor do spraw marketingu międzynarodowego. Więc wiemy już, dlaczego Red Bull ma tak świetny marketing, za który zresztą płacą klienci, bo jest to jeden z najdroższych napoi tego typu. Ten tajski tutaj wychodzi jakieś złoty 20 i prawie w każdym sklepie spożywczym można go kupić z lodówki. Przyznam, że rzadko piję energetyki, a Red Bulla ostatni raz piłem wieki temu, ale jak dla mnie smakują tak samo, z tym, że ten tajski nie jest gazowany. Spółka Red Bull od początku była w 51% w rękach tajskiej rodziny, czyniąc ją jedną z najbogatszych tutaj. Tajski twórca napoju zmarł w 2012 roku, natomiast jego austriacki wspólnik odszedł w 2022. A to jest nasz autobus, którym udamy się do Samut Sangkram. Tak przy okazji zmieniając temat. Kurde no, kozacki grat. Najważniejsze, że jest gwiazda. To nasza gwarancja, że ten lekko nadgryziony zębem czasu pojazd na pewno dojedzie do celu. Do planowanego odjazdu mamy jeszcze trochę czasu. Bardzo sympatyczna załoga naszego autobusu ma przerwę na posiłek. To kierowca i pani, która zbiera opłatę za bilety. Mimo że jest osobą niewidomą, to świetnie sobie radziła. Tutaj do każdego autobusu, nazwijmy to komunikacji miejskiej i podmiejskiej, przypisana jest osoba sprzedająca i sprawdzająca bilety. Po prostu wsiadasz, a ktoś taki podchodzi i kupujesz u niego bilet. Więc nie ma mowy, żeby tu pojechać na gapę. Ten kurs pomiędzy miastami kosztował nas po 50 batów od osoby. No jest klimat jechać takim autobusem. Patrzcie tylko na tą wielką kierownicę. Jej wieniec mógłby spokojnie robić za hula hop. I to jest to, o czym już mówiłem. Nawet tak duży autobus co chwilę gdzieś odbija z głównej drogi, zabiera jakieś paczki lub kogoś. W rezultacie pokonanie całego odcinka, który ma 46 km, zajęło nam godzinę i 41 minut. Ale jesteśmy. Oto słynne targowisko z linią kolejową przez sam jego środek. Tory przebiegają tu, gdzie wskazuje strzałka, pomiędzy straganami z zabawkami, przyprawami, bielizną, owocami, napojami, ośmiornicami, jakimiś wiklinowymi koszami itd. No jest tu wszystko, jakby poszukał, to i tańczące pingwiny pewnie by znalazł. Za chwilę te wszystkie zadaszenia namiotowe będą chowane, bo zgodnie z planem, tu gdzie właśnie jemy lody, a pani obok handluje świeżą rybą, przejedzie sobie pociąg jadący w stronę Bangkoku. Wzdłuż torów rozmieszczone są głośniki, w których właśnie było słychać zapowiedź, że zbliża się pociąg. Pewnie chodziło o pociąg do zakupów. O właśnie, o wilku mowa. Więc trzeba na chwilę zdusić swój zakupoholizm i uzbroić się w cierpliwość. I pojechał. Można dalej kupować. Najbardziej oblegana przez turystów jest oczywiście alejka z torami i tam jest cały ten jarmark z najróżniejszym asortymentem. Za to w tych bocznych alejkach można odnaleźć chwilę spokoju i powybierać w ogromnym asortymencie spożywczym.
Targ ten jest jednym z największych w Tajlandii, jeśli chodzi o wybór owoców morza. Codziennie tysiące Tajów przychodzą tu robić zakupy, a turyści, żeby zobaczyć pociąg, którego stacja końcowa znajduje się tuż za targiem. Idziemy do kasy kupić bilety. Rozkład jazdy bez problemu znaleźliśmy już wcześniej, używając wyszukiwarki Google. A co dla nas niezrozumiałe, większość turystów, zwłaszcza tych przebywających w Bangkoku, decyduje się na zakup w tamtejszych lokalnych biurach zorganizowanej wycieczki w to miejsce, które sprzedawane są w cenie od 100 zł w górę, gdzie przywożą takich wycieczkowiczów na ten targ busem w grupie kilkunastu osób, żeby zobaczyli przejazd pociągu i zabierają ich z powrotem. W ten sposób sami się okradają z niesamowitego doświadczenia, jakim jest podróż tym właśnie pociągiem, który przejeżdża przez środek targu. I co najlepsze, koszt biletów w obydwie strony z samego centrum Bangkoku to niecałe 6 zł od osoby. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak w ogóle do tego doszło, że utworzono targ na linii kolejowej. Należy zacząć od tego, że to pytanie jest niepoprawne, ponieważ niesie już pewne założenie, że to pociąg był tu pierwszy. A było zupełnie odwrotnie. Targ już istniał, gdy w 1905 roku władze zdecydowały się wykorzystać jego teren pod budowę torowiska dla kolei parowej. Jednak to nie był żaden problem dla sprzedających, by kontynuować tu swój biznes, zwłaszcza że pociąg kończy tu swój bieg, więc nie jedzie szybko. Istotne jest również to, że skrawek przestrzeni w tajskich miastach jest na wagę złota i byłoby to wręcz nierozsądne nie wykorzystać przestrzeni, której pociąg używał wtedy bardzo rzadko, gdyż na początku był to tylko skład towarowy zabierający produkty z portu. Dziś kursuje tu skład osobowy, wykonując tędy łącznie 8 przejazdów na dzień, licząc każdy przyjazd jak i odjazd. A towarzyszące temu widowisko składania zadaszeń nad stoiskami wypromowali turyści za pomocą zdjęć oraz filmów. I tak oto targ ten stał się jedną z największych atrakcji w Tajlandii. No to ruszyliśmy w stronę Bangkoku. Bilet na ten pociąg kosztował nas, uwaga, 10 batów od osoby, czyli niecałe złoty 20. Przed nami jakaś godzina jazdy, aż do ostatniej stacji, gdzie będziemy musieli pokonać rzekę promem i na drugim brzegu wsiąść w podobny pociąg, który zawiezie nas już do centrum Bangkoku. Po wyjechaniu z targu mijamy jeszcze tajską szkołę podstawową. Jesteśmy jedynymi turystami w tym wagonie. Dlaczego inni tego nie robią? Za złoty 20 taki klimat, taka atrakcja. No mega jest ten pociąg, tylko trzeba naprawdę uważać z wystawianiem głowy przez okno, bo tu chyba nie ma żadnych regulacji na temat odległości zabudowań od torów i dachy niektórych domów pociąg mija dosłownie na centymetry, gdzie taki blaszany dach może bez problemu rozciąć głowę ciekawskiemu, a wszelkiej maści gałęzie to co jakiś czas uderzają o ramy otwartych okien. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie naturalna przeszkoda w postaci rzeki kończy bieg tego pociągu. Musimy przejść kilkaset metrów do przystani promowej, żeby przedostać się na drugi brzeg. Jesteśmy teraz mniej więcej w połowie drogi do Bangkoku. Za chwilę wsiądziemy w kolejny pociąg. Za przeprawę promową zapłaciliśmy 3 baty, czyli jakieś 35 groszy, a bilet na pociąg, tak jak poprzednio, tu również kosztuje 10 batów. A więc cała trasa z targu do Bangkoku w jedną stronę wychodzi dokładnie 2 zł i 75 groszy od osoby. Te śmieszne ceny wynikają z tego, że turyści w ogóle nie korzystają z tego połączenia i nie ma tu innego, wyższego cennika dla cudzoziemców.
więc płacimy tyle samo co Tajowie. Wiem, że już to mówiłem, ale jest klimat jazdy tym pociągiem, a widoki za oknem są niezwykle absorbujące. Drzwi nie na każdej stacji się zamykają, ale to drobiazg, który w niczym nikomu nie przeszkadza, przynajmniej jest orzeźwiający przeciąg. Może to i dobrze, bo my dziś tak trochę na trolla. Jedną noc bez prysznica, bo w pociągu sypialnym rzecz jasna takich dobrodziejstw nie było. Ale tragedii nie ma, muchy nad nami jeszcze nie krążą. I dojechali. Ta plątanina kabli nie pozostawia wątpliwości, że to Bangkok. Wsiadamy w autobus miejski, którego drewniana podłoga ma takie szpary, że aż prześwituje jezdnia pod spodem, i dojeżdżamy do naszego hotelu w Chinatown. Bierzemy w końcu upragniony prysznic, a ten wspaniały dzień kończymy pyszną kolacją. Jutrzejszy równie dobrze zaczniemy, ale to już za chwilę. Gdy zaczynasz dzień od kąpieli w basenie na 15 piętrze w samym centrum Bangkoku, to już wiesz, że będzie on wyjątkowo udany. Nocleg w tym hotelu kosztował naszą dwójkę 4100 batów za 2 doby. Dostęp do basenu oczywiście jest tylko dla gości obiektu. Ogólne podsumowanie kosztów oraz kilka słów o tym, jak wszystko organizowaliśmy, przedstawię pod koniec filmu. Tutejsza dzielnica Chinatown jest według niektórych źródeł największą tego typu dzielnicą na świecie. Inne źródła zaś podają, że to ta w Los Angeles jest największa. Można więc przyjąć, że ta w Bangkoku należy do pierwszej dwójki. Co ciekawe, to działki wokół tej dzielnicy uchodzą za najdroższe w całym mieście, a nie, jakby się mogło wydawać, te wokół tych najwyższych wieżowców. Sam Bangkok jest ogromnym miastem. Liczba mieszkańców według danych z ubiegłego roku wynosi ponad 5,6 miliona. Pełna nazwa miasta Bangkok w języku tajskim wygląda tak, czyli co po polsku daje nam to. Można więc powiedzieć, że słowo Bangkok jest prawie jak Raffaello, wyraża więcej niż 1000 słów. Uwielbiamy zwiedzać boczne uliczki, w ten sposób trafiamy na typowy, skromny tajski bar, gdzie stołują się lokalni mieszkańcy. Wybierać możemy spośród 3 prostych dań, ale za to świeżych, pysznych i tanich. Porcja kurczaka z ryżem kosztowała nas tutaj niecałe 6 zł. Bangkok to taki skuterowy Amsterdam. No jest ich tu od cholery i co zauważyłem, to przeważają modele marki Honda. Hondzie aż zawsze swoją Hondę chwalił będzie, ale prawdziwej miłości nie powinien się wstydzić. I znowu Hondy, tym razem policyjne. Aż tu nagle trafia się prawdziwy rarytas. No i to rozumiem, jeszcze w moim kolorze. To jedyny motocykl BMW, jaki widziałem w Tajlandii, i to jeszcze AirTag. Bogata wersja, miał nawet podgrzewane siedzenie i manetki. Ciekawe, ile razy ktoś tego użył, bo według Światowej Organizacji Meteorologicznej Bangkok jest najgorętszą stolicą świata. Średnia roczna temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza. I muszę przyznać, że przez cały nasz pobyt w Tajlandii nie spadła na nas ani jedna kropla deszczu, a temperatura w dzień oscylowała tak między 30 a 34 stopnie. Gdy byliśmy w Krabi i na wyspach, to takie temperatury nie były w ogóle męczące. Wiadomo, przewiew, bliskość wody, duża roślinność. Tutaj w betonowym Bangkoku, gdy w środku dnia musimy iść w pełnym słońcu, to już robi się za gorąco.
Europejskie auta marek premium, zwłaszcza nowe modele jak to BMW po prawej, to u nas w Europie, tak generalizując, świadectwo przyzwoitych zarobków i zawartej umowy leasingowej. Ale w Tajlandii to już synonim prawdziwego bogactwa. Takich aut jest tu wyjątkowo mało, są dla przeciętnego Taja po prostu nieosiągalne. Wśród samochodów króluje tu Toyota i są to często modele nieoferowane na rynki europejskie. Zaparkowane auto segmentu premium dobrze pasowało do tego miejsca. Była to świątynia buddyjska z tych takich lepszych świątyń. No czuć było tu hajs, mówiąc wprost. Jako że Bangkok to miasto kontrastów, to wystarczy przejść kilka metrów dalej i już mamy zupełnie co innego. Te kontrasty widoczne są na każdym kroku, a najbardziej obrazuje je zestawienie tego typu uliczek z panoramą pełną nowoczesnych wieżowców. My zdecydowanie wolimy te uliczki, gdzie na przykład sterty żelastwa leżą sobie jak gdyby nigdy nic obok restauracji. Tak jakby stanowiły jakąś ekspozycję handlową, co zresztą jest wielce prawdopodobne. Jak już wspomniałem, nie ma tu za wiele aut europejskich, zwłaszcza segmentu premium. Można spotkać pick-upy Forda, ale ulice są zdominowane przez motoryzację azjatycką. Nawet gdy widzimy marki znane u nas, to jednak są to modele przeznaczone na tutejszy rynek, a w Europie mogą pojawić się jedynie za sprawą prywatnego importu. Podobnie jest z tuningiem. Tajowie mają często swoją wizję sportowego auta, która dla nas może wydawać się pozbawiona logiki. Jak na przykład pick-up na glebie z fotelami kubełkowymi. Albo taksówka Toyoty na podtlenek azotu, choć mam podejrzenia, że jedynym elementem tej instalacji jest ta naklejka. Z podtlenkiem czy bez na pewno nie poradzi sobie w korkach tak dobrze jak najszybsze taksówki w Bangkoku, którymi są oczywiście skutery. Właśnie jadę na takiej 110 jako plecak, a moja dziewczyna na drugim tuż za mną. Zamówione z aplikacji Bolta kosztują grosze, są niedorzeczne, bo zabierają tylko jednego pasażera, ale jakże skuteczne. Dwa takie skuterki dla nas wyszły taniej niż jeden samochód i dowiozły szybciej. Dzięki temu nie spóźniliśmy się na piękny zachód słońca, który podziwiamy właśnie, żeby było zabawnie, nad świątynią świtu Wat Arun. Jutro pójdziemy zobaczyć ją z bliska. Jak już mówiłem, Bangkok to taki trochę skuterowy Amsterdam, a nad tym kanałem robi się już klimat wyjątkowo holenderski. Dodajmy do tego fakt, że Bangkok też ma dzielnicę czerwonych latarni, czyli takie zagłębie prostytucji, tak jak Amsterdam, a wisienką na torcie jest unoszący się co krok zapach maryśki. Są też coffee shopy, bo zielsko jest tu również legalne. Jeszcze, ale więcej o tym mówiłem już w poprzednim filmie. Mniej holenderskie są tu oczywiście ceny i kuchnia, ale to dla nas na plus. Dziś na kolację wybieramy smaki indyjskie. Idziemy jeszcze podglądnąć nieco życie nocne Bangkoku i do spania, bo jutro czeka nas wczesna pobudka. Dzień zaczynamy od zamówienia 2 skuterów z Bolta i jedziemy zobaczyć ważne dla Tajów miejsca. Przedstawiane we wszystkich przewodnikach i vlogach za takie, których absolutnie nie można pominąć odwiedzając Bangkok. Dziś jest nasz ostatni dzień w Tajlandii, o 23:35 mamy lot powrotny. Więc zamierzamy go dobrze wykorzystać. Na pierwszy ogień najważniejszy zabytek Bangkoku, Wielki Pałac Królewski. Cały ten kompleks jest ogromny, wstęp kosztuje 500 batów. Jeśli chcemy tu wejść, musimy być ubrani tak, żeby mieć zasłonięte ramiona i nogi. Odsłonięty dekolt, brzuch lub część pleców u pań też nie przejdzie. Obok pałacu znajdują się sklepy, gdzie można kupić stosowną odzież, ale takie minimum za komplet góra-dół to będzie wydatek około 300 batów. Oczywiście można też taki zakup potraktować jako odzież pamiątkową, którą zabierzemy później do domu. My przyjechaliśmy już przygotowani. Budowa Wielkiego Pałacu rozpoczęła się w 1782 roku i służył on jako oficjalna rezydencja króla Tajlandii do połowy XX wieku. Obecnie obiekt wykorzystywany jest jako miejsce ważnych uroczystości, a na co dzień jako atrakcja turystyczna.
Jak dla mnie przereklamowana. Wstęp nie jest tani, kompleks można zwiedzać głównie na zewnątrz, wnętrza udostępnione dla odwiedzających to jedynie część muzealna i świątynia buddyjska. Pomieszczeń królewskich nie zobaczymy. Ponadto pomimo wczesnej pory naszego przybycia turystów szybko napływa i robi się tłoczno. A tak już czysto subiektywnie mówiąc, to sama architektura do mnie w ogóle nie przemawia. Doceniam te wszystkie skrupulatnie wykonane zdobienia, ale to nie mój klimat. Na mojej liście pałacy królewskich, które widziałem, plasuje się dość nisko, na co oczywiście po części ma wpływ niemożność podziwiania wnętrz. Dla przykładu jeden z pałacy, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, zarówno wnętrza jak i ogród, jest Alcázar Królewski w Sewilli, który zdecydowanie określam jako mój pałacowy klimat. Udaliśmy się na drugą stronę rzeki do świątyni świtu, Wat Arun, nad którą zachód słońca oglądaliśmy wczoraj. Tu też spotkamy tłumy turystów, ale ta świątynia dużo bardziej podoba mi się niż ten cały wielki pałac. Obiekt jest mniejszy, więc i wstęp jest tańszy. Bilet wejścia kosztował nas 200 batów. Nazwa świątyni wywodzi się od imienia hinduskiego boga Aruny, często przedstawianego jako personifikację wschodzącego słońca. Wat Arun jest jednym z najbardziej znanych zabytków w Tajlandii. Powstanie tej świątyni datuje się na XVII wiek, ale jej charakterystyczna centralna iglica została zbudowana dopiero na początku XIX wieku. Przyzdobiona jest licznymi kawałkami oryginalnej chińskiej porcelany. Z świątynią tą możemy zetknąć się już podczas pierwszych zakupów w Tajlandii, gdy w nasze ręce trafi moneta o nominale 10 batów, na której wytłoczono jej wizerunek. W miejscu tym popularne stało się, zwłaszcza wśród turystów, jak na przykład te dziewczyny z Chin, fotografowanie w tradycyjnych tajskich strojach, które zakłada się na specjalne okazje i które tutaj w okolicy można wypożyczyć. Po opuszczeniu świątyni udajemy się na spacer w głąb miasta. Po drodze trafiamy na małą, lokalną restaurację, a nasza wizyta wywołuje radość u miejscowych. Po pysznym obiedzie i zimnym Changu ruszamy dalej przez boczne, klimatyczne uliczki. Jeśli jesteś elektrykiem, ale zawsze marzyłeś o tym, by zostać artystą, to w Bangkoku rozwiniesz skrzydła. Gdyby ktoś się zastanawiał, po co te wszystkie kable, do czego każdy z nich służy, to większość z nich raczej do niczego. Jest to efekt braku odpowiednich regulacji, dający ogromną swobodę instalatorom. Przewody nie muszą być poprowadzone pod powierzchnią. Od dziesięcioleci Tajlandia przechodziła modernizację w zakresie energetycznym, jak i telekomunikacyjnym, co powodowało wzrost liczby domów i mieszkań podłączanych do prądu, do telefonu, do internetu, gdzie każdy z osobna podłączany był niezależnym przewodem. Do tego brak przepisów wymuszających na instalatorach zachowanie podstawowej estetyki czy obowiązku pozbywania się starych przewodów instalując nowe. Przykładowo, któryś z przewodów został uszkodzony lub wymagał wymiany na nowszy, o większej przepustowości. Wtedy po prostu ciągnie się tu nowy kabel i tyle. Mało kto próbuje szukać w tym gąszczu starego przewodu, by go naprawić lub zdemontować. Po prostu się go zostawia i oto efekt długich lat takich praktyk. Gdy patrzę na niektóre obrazki, to zastanawiam się, jak te słupy nie walą się pod ich naporem. Zdjęcia takich kabli oraz inne z Tajlandii zobaczycie też na moim Instagramie. Pojawiają się tam jeszcze przed publikacją materiału na YouTubie, więc zachęcam do obserwowania profilu Krętymi Drogami. Podążając dalej przez prawdziwy labirynt wąskich alejek, docieramy do stacji Skytraina. To miejski pociąg sunący nad miastem po torowisku zawieszonym na wysokich filarach. Podziwianie Bangkoku z pokładu klimatyzowanych wagonów cicho sunących nad zakorkowanymi ulicami stanowi kolejną ciekawą atrakcję i świetnie kontrastuje z tym, co spotkać możemy na ulicach. Jest tu kilka linii Skytraina, to takie, powiedziałbym, komunikacyjne niebo. Ale pod ziemią też wstydu nie ma. Jest tu rozbudowana sieć metra, równie nowoczesnego. Natomiast gdzieś pomiędzy w ulicznym czyśćcu kursują stare rzęchy z drewnianą podłogą. Wysiadamy w dzielnicy Silom i udajemy się do jednego z najładniejszych parków Bangkoku. Ale po drodze nie możemy oprzeć się widokowi ruszającej spod świateł chmary skuterów. To tutaj częsty widok, do rzadszych należą takie nowoczesne przystanki, które dopiero zaczynają wypierać te stare klasyczne.
Również te słynne plątaniny kabli powoli zaczynają znikać z ulic. Bangkok się zmienia, ale niektóre miejsca odporne są na postęp, tak jak ta kultowa siłownia. I bardzo dobrze, bo jest to siłownia utworzona w 1979 roku. Znajduje się w parku Lumpini, do którego właśnie weszliśmy. Park ten uważany jest za pierwszy publiczny park Bangkoku. Zajmuje powierzchnię ponad 57 hektarów i często bywa porównywany do nowojorskiego Central Park. A nazwany został na cześć Lumbini, miejsca narodzin Buddy w Nepalu. W parku tym żyje dużo waranów. To gatunek bardzo dużych jaszczurek. Spotkaliśmy je już kilka razy w innych miejscach poza miastem, ale tu w środku Bangkoku w ciągu zaledwie kilkunastu minut widzieliśmy ich chyba z 6. Na terenie parku znajduje się też pierwsza w Tajlandii biblioteka publiczna. I tu ciekawostka, Tajowie zajmują drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o czas spędzony na czytaniu. Średni wynik przeciętnego mieszkańca Tajlandii to ponad 9 godzin tygodniowo. Krajem, w którym czyta się najwięcej, są Indie z wynikiem ponad 10 godzin tygodniowo. W Polsce czyta się średnio 6,5 godziny tygodniowo, co daje nam 13 miejsce w rankingu. Ale na pocieszenie powiem, że gorsi od nas są na przykład Hiszpanie, Amerykanie, Niemcy czy też Anglicy. Poszliśmy jeszcze coś zjeść, następnie po plecaki do naszego hotelu i na lotnisko, które jest naprawdę spore i zatłoczone, więc dobrze być tu odpowiednio wcześniej, bo dotarcie od wejścia do bramek potrafi zająć trochę czasu. Pomiędzy centrum Bangkoku a lotniskiem jest rewelacyjne połączenie Skytrainem. Wrzucę teraz przebitki z pierwszego dnia, gdy mieliśmy trochę czasu pomiędzy lotami i pojechaliśmy na chwilę do centrum. Pociąg ten wyjeżdża z najniższego poziomu lotniska i od razu zaczyna piąć się ku górze, a bilet kosztuje około 5 zł. Nie ma tańszego i szybszego sposobu, by dostać się do centrum. A w dodatku, gdy tak jak my przylatujecie do Tajlandii pierwszy raz, to ten niesamowity widok z okien wagonów staje się najlepszym zwiastunem tego, co tu zobaczycie. Używając słowa centrum Bangkoku, mam na myśli w głąb miasta, bo Bangkok, podobnie jak Bitcoin, jest zdecentralizowany. Nie posiada jednego ścisłego centrum. Jest ich tu wiele. Okej, czas na podsumowanie kosztów. I tu doszedłem do wniosku, że zrobię je bardzo szybkie, bo jak przygotowałem sobie listę ważnych informacji, które przy okazji warto poruszyć, to okazuje się, że byłoby to jeszcze z dobre kilkanaście minut mojego gadania. Więc dla tych, których naprawdę to interesuje, wrzucę kilkunastominutowy techniczny odcinek ekstra. A teraz tak pokrótce. Cała nasza podróż zajęła 16 dni łącznie z lotami, czyli na miejscu w Tajlandii spędziliśmy 14 dni. To stanowczo za mało i jeszcze tu wrócimy, bo było naprawdę niesamowicie. Najdroższy jednorazowy zakup to bilety lotnicze, które kosztowały tyle. Mówimy tu o locie z Krakowa do Bangkoku z jedną przesiadką i raptem kilkugodzinnym oczekiwaniem pomiędzy lotami, realizowanym przez tego samego przewoźnika. Kolejny to noclegi, które łącznie wyszły tyle. Wszystkie pokoje były w dobrym standardzie, czyste, bez robactwa, miały klimatyzację i prywatną łazienkę. Wyjątek ze wspólną łazienką stanowi tylko bambusowy domek w Khao Sok. Przed wylotem kupiliśmy też ubezpieczenie podróżne. Na całą resztę wydaliśmy mniej więcej tyle. Czyli wypożyczenie skutera w Krabi i później w Khao Sok, którymi zrobiliśmy łącznie jakieś 540 km. Transfery łodziami pomiędzy wyspami, różne bilety wstępu, jakieś przyjemności jak tajskie masaże, no i jedzenie, które jest tu przepyszne. Wszystkie te wydatki na bieżąco pojawiały się na ekranie w trakcie filmu, zarówno w pierwszej, jak i w tej części. Łącznie daje nam to mniej więcej tyle za osobę. Oto przelicznik, którym posługiwaliśmy się przeliczając ceny z tajskich batów na złotówki. Jest to średni kurs z okresu naszego pobytu. Jeśli ktoś chciałby jeszcze taniej, to można by urwać z tej kwoty nawet 2000 zł, ale więcej o tym opowiem już w tym dodatkowym odcinku. Również temat drona zostawię tam, bo odcinek ten wyszedł dłuższy niż zakładałem. Czyli klasycznie, wyszło jak zwykle. Co do użytego do nagrań sprzętu, to tradycyjnie takie informacje zamieszczam w opisie pod filmem. A jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie koniecznie łapkę i napiszcie kilka słów. To dla mnie najlepsze wynagrodzenie za pracę, jaką wkładam w tworzenie tego typu filmów. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał oraz oglądać inne moje materiały, na przykład te, do których miniatury wyświetlają się właśnie na ekranie. A tymczasem do następnego. Na razie!